Witajcie moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem zrobić taki test, o który kiedyś tam już kilka osób prosiło, żebym ja to pokazał. Natomiast oczywiście to wymaga dużo czasu, dużo pracy, więc ja dopiero teraz się za to wziąłem. Ja Wam powiem z góry, że wiem, jaki będzie wynik, bo tego typu testy wykonywałem wcześniej. Natomiast tutaj jak gdyby chciałem Wam to po prostu pokazać i unaocznić, o czym mowa. Mianowicie chodzi o akumulatory, z których korzystamy, czyli PylonTech i jakby połączenie tego z Victronem, bo chodzi nam o to, żebyście zobaczyli, jaka wyjdzie nam pojemność faktyczna tego akumulatora przy jego naładowaniu do pełna i rozładowaniu później, do przysłowiowego zera oczywiście, bo całkiem go nie wyładujemy, natomiast jakby no tutaj do bezpiecznego poziomu, tak to nazwijmy. I jaką mamy sprawność takiego systemu, czyli zarówno akumulatora, jak i parownika. To sobie sprawdzimy z dokumentacji oczywiście, żebyście też mogli zobaczyć. I porównamy to wszystko w testach. I teraz tak, na potrzeby tego dzisiejszego testu oczywiście posłużymy się naszą testową baterią, naszym akumulatorem PylonTech US3000C, który ma pojemność 3,37 kWh tej dostępnej, jak gdyby niejako, prawda, którą deklaruje producent, oraz 3,552 to jest ta taka nominalna, maksymalna pojemność, która jest de facto w ogniwach, oraz falownikiem Victron Energy Easy Solar, dwójeczka, 3000 mA, 48 V, który tu widzicie. Ja sobie oczywiście ten system za chwilkę podłączę tutaj kablowo, żeby te testy można było wykonywać. No i teraz słuchajcie, co jest dla nas najbardziej istotne. Mianowicie, ten system będziemy najpierw ładować do pełna, do 100%. Na chwilę obecną ten akumulator jest rozładowany niejako w całości, czyli on ma 5% energii zostawione, co odpowiada 47 V, jeżeli chodzi o napięcie. Zostało w nim mniej więcej 0,25 kWh. Tak deklaruje nam producent do karty katalogowej, żeby było po prostu bezpiecznie, żeby go nie zajeżdżać do końca. Natomiast jeżeli chodzi o jakby ten górny zakres, prawda, no to tutaj możemy ładować ten akumulator do 53,5 V. I teraz to powinno być jego 100%. No i teraz zobaczymy, jak system sobie z tym poradzi, jak się będzie odbywało to ładowanie, a następnie przejdziemy do fazy rozładowania tego akumulatora, czyli ja sobie podłączę wtedy opalarkę naszą, ustawię ją mniej więcej tak, żeby ona była w stanie nam pobierać ten kilowat, tak powiedzmy przysłowiowy, żeby, no wiadomo, to nie będzie idealnie, bo tego się nie da idealnie zrobić w takich warunkach. Natomiast no, będzie to zbliżone. I przy tym ciągłym poborze kilowata zobaczymy, jak długo ten akumulator będzie się rozładowywał do tego poziomu, aż osiągnie te 47 V, bo Victron jest tak skonfigurowany, że poniżej tego napięcia ma wyłączyć system. Czyli de facto po prostu ma się falownik wyłączyć, mimo że w baterii jeszcze mamy tam te 0,25 kWh, ale mówię, nie jedziemy jej do samego końca. Także słuchajcie, nie przedłużam i zapraszam na bardzo ciekawy test. Until then, nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, nope, and nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Mamy już podłączone tutaj wszystko i w tej chwili
ta nasza bateria Pylon-Tech US 3000C jest całkowicie rozładowana, to znaczy ona ma 5%, ale to uznajmy, że jest rozładowana. I w tej chwili robimy sobie coś takiego, że my ją włączamy, słuchajcie, zobaczcie, Wam to pokażę. Tak, damy jej przełącznik, tak, ona zaświeciła. Teraz, o, widzicie, świeci nam jedna dioda na niej, tam się zapaliła. Praktycznie pokazuje to właśnie to, że ona jest wyładowana. Spróbuję załączyć falownik, ale nie wiem, czy to się uda, czy on nie ma zbyt niskiego napięcia. O, zamigał sobie portami, ok. No, załączył się, natomiast myślę, że on się za chwilkę wyłączy prawdopodobnie, bo to już, o, jest obciążenie baterii, więc widzicie, ta jedna dioda się zaświeciła tutaj na niej. Czyli tam jakąś energię jeszcze podaje. Jeszcze z niej wyciągamy, natomiast pewnie ten falownik za chwilkę pstryknie i to się po prostu wyłączy, bo nie da rady tego utrzymać. Nie wiem, czy się to uda zrobić. O, pstryknął, widzicie, zobaczcie. Wyładował się. Bateria rozładowana, widzicie, zgasło. No niestety, no tak to wygląda. Także nie pozostaje nic innego jak uruchomić falownik, czyli ja sobie zrobię teraz tak, tu mam przygotowany już rozdzielacz, wepnę w to, w ten miernik, gdzie jest 0 kWh w tej chwili energii pobranej, tutaj widzicie. Tak, ja tutaj sobie wepnę przewód i z naszego off-grida będę ładował tą baterię poprzez ten falownik. No i w momencie, kiedy to ładowanie ruszy, to oczywiście połączymy się z falownikiem i włączymy sobie również stoper. Będziemy widzieć, jak długo to ładowanie trwa. No i zobaczymy, ile energii wejdzie do baterii, aż to ładowanie się skończy, czyli aż będzie pełne zbalansowanie ogniw i ile kilowatogodzin tam po prostu przepłynie. Także zaczynamy test. Mamy w tej chwili 5% naładowanej baterii. Jeszcze sieć nie ruszyła, jeszcze się nie zsynchronizował. Poczekamy, aż się synchronizuje i w tym momencie włączymy sobie stoper i zacznie nam tu kilowatogodziny lecieć. Będziemy dokładnie wiedzieć, ile bateria przyjęła energii do pełnego naładowania. I poszło ładowanie, słuchajcie, więc my dajemy sobie start. Dobrze, leci. 1,4 kW, zobaczcie, w tej chwili sobie prawie 1,5. O, jest 1,5 kW do baterii. No i w tej chwili tak to będzie wyglądało. Miga nam pierwsza dioda na Pylon-Techu, co oznacza, że akumulator się ładuje. I już 0,01 kWh weszła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Akumulator ładuje się w tej chwili na półce, czy połową swojej pojemności, tak żeby było to bezpieczne ładowanie, żeby nic złego mu się nie stało, żeby nie niszczyć ogniw. No i pozostaje nam czekać. No słuchajcie, bateria nam powoli się kończy ładować, już jak widzicie. Za chwileczkę będzie pełna i będziemy mogli zacząć sobie testy właśnie rozładowania akumulatora do zera. No to co? Podsumujmy sobie w takim razie fazę ładowania, jak to wyglądało i w których etapach jakie prądy płynęły do baterii, to znaczy tak naprawdę jaka moc płynęła do baterii i ile kilowatogodzin udało nam się wrzucić do samego akumulatora, a ile pobrał oczywiście system, co też widzieliście na wattmeterze, bo reszta to jest oczywiście to, co pobiera nam falownik
do swojej pracy, do pracy wentylatorów, do chargera i tak dalej. Czyli tak, słuchajcie, przez pierwsze 2 godziny i 20 minut, mniej więcej, system ładował nam się z mocą średnio 1,3 kW. Czyli, no ponieważ tu mamy 2 godziny 20 minut, no to trzeba by było zrobić to w ten sposób, że te 20 minut to jest mniej więcej 0,33 godziny, prawda? Czyli policzmy to tak. 2,33 razy 1,3 kW, to nam daje 3,029. To jest jak gdyby ta pojemność, która nam weszła, ta energia, która nam weszła do akumulatora. Zauważcie, że od 90%, bo to było właśnie po tym 2 godziny 20, od tego czasu moc ładowania nam spadła średnio do 500 W. Czyli przez kolejne 40 minut do 3 godzin, to jest inaczej mówiąc 0,66 godziny, prawda? Razy 0,5, tak, bo mamy 500 W średnio, mamy 0,33. Czyli kolejne 0,33 kWh trafiło nam do akumulatora. Po czym już przy 98 mniej więcej 0,5%, już sama ta końcówka ładowania, system wszedł w fazę absorpcji i tam moc ładowania spadła nam do mniej więcej 250 W. I to trwało przez 6 minut, czyli tak naprawdę przez około 0,1 godziny. Czyli 0,1 godziny razy 0,25, 250 W to jest 0,025. To teraz sumujmy to, słuchajcie. Mamy 3,029 plus 0,33 plus 0,025 to się równa 3,384 kWh. Jak widzicie u góry, ta pojemność użyteczna baterii to jest, tutaj proszę bardzo, 374. Zobaczcie, to jest bardzo bliziutko, to się wszystko praktycznie zgadza. Te różnice wynikają z powodu niedokładności naszych pomiarów, no bo wiadomo, że to jest uśredniane jakoś tam i tego się idealnie zrobić po prostu nie da. Natomiast tutaj macie piękny wynik, jak to wyszło. Pamiętajmy oczywiście o tym jeszcze, że w baterii cały czas mieliśmy około 0,25 kWh energii, której po prostu nie wykorzystaliśmy tak, żeby po prostu ona została tam, żeby ta bateria nie została uszkodzona. No to słuchajcie, bateria nam się nazwała to pełna w tej chwili, więc zaczynamy test rozładowania akumulatora Pylontech US3000C. Ja teraz uruchomię sobie nagrzewnicę, czy opalarkę, zwał jak zwał, mniej więcej na 250 stopni, co nam pozwoli w miarę pobierać około 950 do 1100 W plus minus. Włączę stoper, zobaczymy na liczniku, ile kWh będzie to pobierało, czyli ile zostanie pobrane z baterii i czekamy, aż akumulator się wyłączy, cały system się wyłączy, aż falownik normalnie przestanie pracować. I wtedy będziemy mieli pełny pomiar tego, ile energii można z tego akumulatora wyciągnąć. Zaczynamy. Tu widzicie w tym momencie, jaki jest stan ładowania, 100% baterii. Pobór przez falownik 22 W, ale to można pominąć. Ja teraz sobie tu odepnę, żeby absolutnie nam, za chwileczkę, żeby nam nie pobierał nic tutaj z ładowania, żeby poszło całkowicie z off-grida z tej baterii. Także wyciągniemy sobie tutaj wtyczkę na AC-in, włączymy stoper, tutaj będzie się pojawiało, ile kWh zostało z baterii wyciągnięte, więc zaczynam od wyjęcia wtyczki. Przeszliśmy na off-grid całkowicie. Widzicie, grid zniknął. Odpalamy opalarkę i stoper. Jak widzicie, w tej chwili mamy pobór 300-500 W, niech ona się rozgrzeje lekko. Przynajmniej tak podaje nam Victron.
Być może troszkę zwiększymy, bo może tutaj troszkę za mało. Powód 706. Mamy 300 stopni, zobaczymy, czy on teraz nie będzie lepiej pracował. To jest obciążenie po stronie AC, tak. Jakiś strat nie budujemy, ale mam chodzi o to, żeby wybierać z baterii. Patrzymy na baterię. Na baterię mamy 900 W w tej chwili. To jeszcze troszeczkę. Jeszcze mu zwiększymy. No powiedzmy, że mamy koło kilowata z baterii. Tu w tej chwili widać 950 do 1030 mniej więcej watów na minus. Tak ma to lecieć. I teraz patrzymy, jak długo ta bateria będzie się rozładowywała. I będziemy dzięki temu wiedzieli dokładnie, jaka jest jej pojemność i potem sprawność. Także pozostaje nam poczekać. Zobaczcie, falownik nam się wyłączył, bateria się rozładowała, to znaczy ona się nie rozładowała do całkowicie do zera tak naprawdę, mimo że tam widzieliście, pokazywało nam 6% na baterii, prawda? Tu najważniejsze jest nawet nie SOC, tylko najważniejsze jest poziom napięcia na baterii, no i oczywiście to, ile wyciągnęliśmy. Zobaczcie, 3 godziny 18 minut sobie tutaj trwał pobór, około kilowata, troszkę więcej jak kilowat, więc to też jest złudne, bo wiadomo, no, nie możemy idealnie tego ustawić na kilowat. No ale generalnie system się wyłączył. Wyłączył się dlaczego? Dlatego, że tak jest ustawiony, żeby zabezpieczyć baterię, żeby jej też do końca nie wyjechać, bo mógłbym to ustawić jeszcze niżej, to bym jeszcze kręcił. Dobre 10-15 minut pewnie by jeszcze dało się z baterii jechać, ale nie chcę jej wykończyć całkowicie. Dlatego tyle energii, ile zostało pobrane, tyle zostało pobrane. Natomiast no spokojnie, wzięliście mniej więcej przy 50%, jak to wyglądało, prawda? Ile było pobrane, a ile pokazywał wskaźnik mierny. Także to jest dokładnie połowa tej pojemności dostępnej, czyli powiedzmy 3,20 kWh, prawda? Bo 3,37 to jest ta niby dostępna razy 0,95, tak? Bo to jest tyle mamy do wykorzystania, czyli 3,20. No i teraz widzieliście, że przy połowie, prawda, mieliśmy z tego co pamiętam 1,6 kWh, prawda? Czyli dokładnie tak to wygląda, czyli teraz powinno być drugie tyle. I to on by wytrzymał, natomiast no, nie chcę tej baterii zajechać, bo nie o to w tym teście chodzi. Natomiast no, tak to wygląda. Pamiętajcie, że te wszystkie wykresy, które są, prawda, to akumulator zaczyna sobie, akumulator litowo-jonowy, tak, czyli to LiToPO4 generalnie, zaczyna sobie jechać z góry, z górnego progu, prawda, zjeżdża z szybu, potem się trzyma, spadając i końcówka to już jest degradacja, prawda, tak ten wykres się układa i właśnie dzięki temu jest taka sytuacja, a nie inna, czyli właśnie po prostu napięcie mocno spada i SOC jest liczone. Czyli to nie jest za każdym razem tak, jak niektórzy myślą, że ono jest pełnym odzwierciedleniem. Nie jest. Bo widzieliście pewnie, że końcówka się trzymało, też jeszcze to SOC próbował to inaczej liczyć, a napięcie było powyżej 47 V przez długi okres czasu. Potem lekko spadło i już wyłączyliśmy, bo taki jest zaprogramowany diktor po prostu. Także można było jechać tak naprawdę do 45 V w tą baterię i też ona by to wytrzymała, natomiast potem byłoby już bardzo szybki spadek.
No cóż, słuchajcie, myślę, że Wam się podobało, że testy uwieńczone sukcesem. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo gorąco proszę o łapeczki w górę, o liczne komentarze, subskrypcje, dyskutujmy, bo o to chodziło właśnie w pokazaniu, jak wydajny jest to system i jaka jest jego pełna sprawność. A teraz przejdziemy sobie jeszcze oczywiście do policzenia, jak to wyglądało w kwestii pojemności i sprawności. No to teraz słuchajcie, podsumowując. Tam mieliśmy 384 kWh i gdybyśmy teraz chcieli sprawdzić sobie, jaka jest sprawność tej baterii, ale biorąc pod uwagę tylko to, że wyjęliśmy z niej 3 kWh, no to musielibyśmy sobie tą wartość pomnożyć, powiedzmy razy 0, nie wiem, 88, troszkę za mało, czyli tak, 384 razy 0,89, 301. Widzicie, to by znaczyło, że sprawność samej baterii byłaby na poziomie 89%. Natomiast pamiętajmy, że my tam mamy jeszcze w tej baterii skumulowane to, czego nie wykorzystaliśmy, czyli te mniej więcej 0,25 kWh, czyli tak naprawdę, gdybyśmy sobie wzięli te nasze 384 i pomnożyli razy 0,97, bo taka jest faktyczna sprawność baterii, zobaczcie, mamy 3,28. Mamy dokładnie to, jaka jest pojemność akumulatora i jaka jest sprawność tej baterii. W związku z czym, jeżeli przyjmiemy sobie, że sprawność akumulatora to jest tak naprawdę 97%, a sprawność farownika, jak widzieliście, to jest 95%, no to jeżeli my teraz sprawdzimy sobie, jak to wychodzi, 0,97 razy 0,95, to się okaże, że sprawność całego naszego układu, czyli ładowanie, rozładowanie, tak, pracujemy na takim systemie wyspowym czy hybrydowo-wyspowym, to mamy 92% sprawności, czyli zdecydowanie więcej niż jakimś net meteringu, gdzie mieliśmy 0,8, jeżeli była instalacja fotowoltaiczna, do 10 kWp lub 0,7, jeżeli była instalacja fotowoltaiczna do powyżej 10 kWp, to mamy 0,92. Więc mamy o wiele wyższą sprawność i nie mamy limitów, jeżeli chodzi o moc instalacji fotowoltaicznej. I to jest właśnie piękne.